Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Egiptu. Plan był trochę inny. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda cały ten obieg. Mieliśmy iść na śniadanie, na obiad, na kolację, zostać cały dzień tutaj, ale plany nam się trochę zmieniły. To będzie w następnym odcinku, a dzisiaj troszeczkę inaczej. Spędzimy ten dzień i ja też go spędzę troszeczkę inaczej, bo jadę do Hurgady, do miasta. Sam Marika zostaje, trochę się zrelaksuje. A taki mamy widok z naszego pokoju. Tutaj jest kilka basenów. I jeszcze jest dość zimno w Egipcie, żeby tutaj się kąpać w tych basenach. Raczej ludzie siedzą w jednym z podgrzewanych. I nawet się nie spodziewaliśmy, że w Egipcie są takie góry. Dzisiaj dość ambitna pobudka, bo wstaliśmy o godzinie 7. Rzadko się to zdarza w naszych podróżach, że tak wcześnie wstajemy, a od razu idziemy przy okazji na śniadanie. Jest godzina 7:40 dokładnie i widzę, że tutaj jeszcze na basenie nikogo nie ma. Leżaki też jeszcze poskładane. Nie ma aż tak dużo ludzi, żeby nie było miejsca na tych leżakach w dzień. Basen ten pierwszy i drugi jest podgrzewany, a tych basenów na tym ośrodku jest, nie wiem, z 15, 20? A tak się nazywa ta restauracja główna, w której podają śniadania, obiady i kolacje. Sprawdzimy, co mają na śniadanie. Sporo pieczywa mają, tutaj jakieś słodkości od razu. Tutaj więcej słodkości, Marii, croissanta. Kusi, kusi. O, tu widzę, kolega robi jakieś omlety. Tutaj są jajka na kilka sposobów. Tutaj można pewnie po holendersku chyba, tak? Czy jak to się nazywa? I tutaj kolega też robi jakieś sadzone. Fasola, to też nie dla mnie. Marii będzie za. Kuskus lubię też. I tutaj mamy pomidor jakiś zapiekany. Mozzarella. Jak to na all inclusive i frytki. Papryczki jakieś, tak, na głębokim. O, tutaj też jakieś warzywa grillowane. Warzywa z jakąś, nie wiem, no to wołowina pewnie. I tutaj burger. Jest falafel i widzę, że tutaj będą pire ziemniaczane, tak. Dobrze to wygląda, te pire. A to będzie? To nie to. A, tu jest chyba mięso z warzywami. Warzywami, takie bolońskie bardziej. Parówy z cebulą. Tutaj kolejne parówy z cebulą, ale inne jakieś. Tosty. Dla miłośników mleka też coś się znajdzie na śniadanie. Są jakieś tutaj makarony z mlekiem, jakieś owsianki. Są też wafle, czyli gofry, jakieś naleśniczki. Jak już weźmiecie sobie gofra albo jakieś inne słodkości, to możecie też sobie tutaj naładować różnych słodkości. Też są płatki, mleko dla dzieci. Tutaj jakieś miody, dżemy. Tutaj pewnie cukier, puder. Dużo słodkości w tym Egipcie podają na śniadanie. Jogurty też są, widzę tu znowu jakieś marmalada z fig czy coś, owoce oczywiście. No i tyle. Ja wracam na stację z jajkami A i ja ziemniaki chyba pire. Ziemniaki też mam ochotę, ale i gofrę bym zjadła. Tego nie zauważyliśmy. Też sporo sałatek jest. O, Oliweczki. miłośnicy właśnie takich świeżych warzyw albo jakichś marynowanych serów. Też są jakieś rzeczy, patrzcie, szynki. No szynki to widać takie mielonki bardziej, tak mi się wydaje. Sery, to pewnie dobry ser feta, tak bym przynajmniej obstawiał, bo wygląda, o, tutaj znowu jakiś ser z pomidorami, tutaj z ogórkami i dalej też świeże sałaty. My już tam sobie coś wybraliśmy, tak wygląda mój talerz, ale jeszcze nie zauważyliśmy, jest jajecznica, coś dla miłośników angielskich śniadań. Jeszcze tutaj można sobie z fasolką taką angielską trzamać. Tak skomponowany jest mój talerz. Dorzuciłem sobie jeszcze tutaj trochę ziemniaków i falafel. A u Mariki? A jakaś bułeczka wpadła. Póki co tak, ale zaraz gofr leci. Smacznego. Smacznego. Ja już wychodzę z hotelu, tam z tyłu jest mój hotel. Marika została, słońce świeci, Marika została w pokoju. Moja taksówka już jest. Bardzo tanie taksówki są tutaj, więc jak będziecie w Egipcie, no to zamawiajcie sobie Ubera. Jadę już taksówką i powiem Wam tak, jest ponad 20 km do miasta, tam gdzie chcę pojechać, bo to jest jakby długa taka trasa i tutaj są hotele po drodze i cena to jest niecałe 15 zł. Z tej strony są hotele i to na całej trasie, tak jak Wam mówiłem, o, muzyczka gra i tam z przodu jest też meczet. Kolega jest dobry, jedzie, ogląda sobie TikToki, akurat teraz o Salachu jest, ale wcześniej jakieś piosenki, coś tam jedzie i sobie słucha. Dobrego mam taksówkarza, jeszcze nie dojechaliśmy na miejsce, a tutaj jest taki duży, ładny nowy meczet.
I on się zatrzymał tam z tyłu, mówi, dobra, wyskocz sobie, zrób sobie tutaj jakieś zdjęcie, bo widział, że nagrywam, mówi, zaraz wracaj. A tak wygląda ten meczet, widziałem go tam jeszcze z boku, no to duży jest, zresztą widać, te dwie wieże są wysokie, można do niego wchodzić, ale ja nie będę teraz go zwiedzał, wracam do mojej taksówy. A tutaj jest mój kierowca. Jestem już na miejscu, mam 3 sprawy do załatwienia. Pierwsza, karta SIM, Orange jestem, idę załatwić, później muszę wymienić pieniądze. Mam nadzieję, że będzie można kartą zapłacić tutaj u nich. No i muszę się też obciąć, więc poszukam sobie tutaj tego wszystkiego w okolicy. Teraz Wam pokażę, o co chodzi. Orange, ten wygląda legitnie. Tutaj Vodafone, no też można byłoby się nabrać, ale uważajcie na takie sklepiki właśnie, bo oni tutaj mają te SIM karty, ale swoje ceny powymyślane, bo to nie jest oryginalny sklep. Oni po prostu biorą te marki, nazwy, ale sprzedają karty, także oni nieźle na tym zarobią. O 9 miał być otwarty, jest lekko po. Mam już kartę SIM kupioną właśnie w Orange za 20 GB. No też nie najtaniej, myślałem, że będzie trochę taniej. 500 egipskich funtów, czyli wychodzi to jakieś 38 zł za 20 giga, ale pani mi daje tą kartę i daje mi drugą kartę 15 giga, mówi, masz to prezent dla wszystkich przyjezdnych do Egiptu, dajemy taką kartę teraz. Po drugiej stronie jest Vodafone i wygląda na taki legitny sklep, więc idę podpytać, jakie ceny tam mają. Myślałem, że Vodafone będzie tańszy, a Vodafone okazał się droższy. Nie wiem, czy to ze względu też na kartę SIM, bo pani mi napisała takie ceny, że 2 razy wyżej niż w tym Orange, ale mówi, że jak przyjdę doładować sobie same gigabajty, to już cena nie będzie tak wysoka. Więc mi się wydaje, że to jest jakaś opłata za kartę SIM. Więc wróciłem jeszcze do Orange i za 57 zł, czyli 750 funtów egipskich, doładowałem sobie jeszcze 45 giga internetu, żeby już później tutaj nie łazić, bo potrzebuję trochę tych gigabajtów, więc mam prawie 70 w sumie, bo tam jakieś gifty jeszcze mi dali, że jakieś doładowania ekstra, także super to wygląda na razie. No tak jak powiedziałem, no nie jest tak tanio, jak myślałem z internetem w Egipcie. Wymieniam jeszcze kasę, no i kursik tutaj jest dobry. Ale jaja niezłe, wymieniłem $170 i patrzcie, to jest banknot po 50, czyli tu jest 100 banknotów. Patrzcie, jaki plik pieniędzy. No i tutaj są po stówkę i jeszcze jakaś drobna 20, ale tak to wygląda w Egipcie. W Egipcie ceny w euro albo w dolarach, no to dość popularne. Nie mam dzisiaj zbytnio czasu, żeby biegać po tej Hurgadzie, bo za jakieś 2 godziny mamy wyjazd na kłady z naszego hotelu, więc powoli będę się zbierał. Może gdzieś po drodze jeszcze uda mi się złapać jakiegoś barbera, ale jak rano było zimno, na bluzę, nawet na spodnie, no to teraz już jak jest koło godziny 11, no to robi się ciepło i bluzę muszę ściągnąć. I jestem już bez bluzy. Chowam i idę dalej się przejść trochę po tym Egipcie. Trochę liznąć tego Egiptu takiego normalnego, a nie hotelowego. To jest dobre, jak oni podpieprzają marki i robią sobie na tych markach jakieś biznesy. Tutaj jakiś sklep z ciuchami, walizkami, pamiątkami. Tutaj kolejny Kaufland Shop, no nieźle. Jest też Swarowski, patrzcie, tam jest Boss, ale to też jakieś diamenciki tam sprzedają. Angielski Primark też się znajdzie, jak ktoś by chciał. Podpytałem jeszcze kolegę, ile takie LM-ki kosztują, no to mówi, że 100 za jedną paczkę, to jest jakieś około 8 zł. Kawałek za główną ulicą to już wygląda to trochę inaczej, nie ma asfaltu. Tutaj coś jest niby, coś ubite, twarde, ale te drogi wyglądają właśnie tak. I tutaj też jakieś biznesy są. Jak arabski kraj, to oczywiście będzie też kebab. Zaraz spróbuję sobie, już zamówiłem miks. Będzie kurczak z wołowiną. O, ładnie wygląda ta wołowina. Na takim placku to będzie. Kolega teraz kroi wołowinę dla mnie. Trochę nałożył takiego miksa, oni robią to już z cebulą. A teraz będzie taki świeży prosto z grilla. Tutaj jest ten kebab, a tutaj blok lodu. Po prostu sobie leży i się rozpuszcza. Nie wiem po co jeszcze. Moja szawarma już gotowa. To zdecydowanie nie jest kebab dla wszystkich. Jak lubicie surówki i sosy i to wszystko jak płynie, no to tym kebabem byście byli niezadowoleni, bo tutaj jest same mięso i placek. Ja uwielbiam mięso, więc ten kebab mi pasuje. Wpadłem jeszcze do takiego lokalnego baru, shish baru i pan mi teraz przygotowuje. Jestem już przy stoliku, zamówiłem też sobie kawę, ta shisha i całość wyjdzie jakieś 7 zł. Tak wygląda jeszcze ten bar. O, podoba mi się papierosek, chociaż nie lubię jak mi palą papierosy, ale tak o, tutaj robią jeszcze tą kawę chłopakom. Zapłaciłem już 7 zł i spadam. A to wszystko przy takim meczecie. Chłopaki się relaksowali, ale tak jak to bywa w takich muzułmańskich państwach, no kobiet tam nie było. I jak byłem w Bangladeszu, było bardzo podobnie, też muzułmański kraj, tylko tam bardziej restrykcyjnie podchodzą do religii niż tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje. Na pierwszy rzut oka, bo tutaj też jestem pierwszy raz, tam pili bardzo dużo herbaty, no to tam nie można było żadnej kobiety spotkać. Jak to w Egipcie, wszędzie można spotkać jakieś przyprawy, zioła, są jakieś papryczki, liść laurowy, a to co? Jakaś róża? Herbata? Takie busy jeżdżą po mieście, lokalne, pewnie też jakieś trasy są poumawiane, się wsiada i jedzie, bo nie widzę, żeby tu było na przykład coś napisane, więc trzeba po prostu wiedzieć. A nie, jest numer 6, to pewnie jakaś linia.
Tutaj też zapowiada się klimatycznie. Lokalnie wszystko stoi tutaj przy takiej ścianie w wąskiej ulicy. Szisze już przygotowane. Wygląda na to, że bar jeszcze zamknięty, bo to jest tutaj przy ulicy, przy główniejszej. No i można sobie siedzieć właśnie tu, od strony ulicy. W środku pewnie też, tak. Zamawiam Ubera, ale inną formę Ubera niż zamówiłem w pierwszą stronę. A do tego raczej będę potrzebował bluzę, więc sobie założę zawczasu. Jest już mój człowiek, jedziemy! Jedziemy teraz 21 km za 5 zł. Jesteśmy już na miejscu, jestem pod hotelem, uciekam, bo mamy jakąś godzinę do wyjazdu. Teraz Wam pokażę te główne baseny u nas w hotelu. Jest ich tutaj no ze 3 albo 4. I tam gdzieś muszę szukać Mariki. Jest i Marii, ja już zjadłem kebabca, widzieliście, a teraz Marii coś sobie przekąsi szybko i mamy jakieś 25 minut, żeby stąd wyjechać. A pomiędzy głównymi daniami, czyli powiedzmy śniadania, obiady, kolacje, no to tutaj jest taki bar i on jest otwarty właśnie pomiędzy tymi wszystkimi głównymi jedzeniami, żeby to tak nazwać. No i tutaj można sobie coś tam zawsze przekąsić. Tu widzę jakieś rzeczy na słodko, mnie to nie interesują takie rzeczy. Ja to lubię, jak jest jakieś mięso. O, ale to widzę słabiutko, to jeszcze to, co było rano. Lekko się spóźnimy, idziemy sobie zrobić jeszcze po takiej szybkiej bułce i będziemy szli na górę właśnie na miejsce zbiórki. Tak wygląda moja porcja wołowina, ziemniaki, jakaś ryba, warzywa, szybka akcja. Marika też tutaj sobie coś tam nałożyła. Trochę jak spaghetti z cukinii. Bardzo dobre. Szybko jemy i lecimy. Jak tam twój zegarek? My już jesteśmy na zewnątrz naszego hotelu, przed nami stoi bus. Jedziemy z 4 znajomych. Ale będzie się działo. Foto dla pana, tak. Egipcjanie są bardzo zabawni, też po polsku mówią. Luka. Okej, wsiadamy. Jesteśmy już w tej wiosce, to nie jeszcze wioska Beduinów oczywiście, tylko w takim miejscu, gdzie odbierzemy nasze kłady. Fajna miejscówka, trochę tak po egipsku zrobione. Kojarzy mi się w ogóle trochę, nie wiem, z Turcją, tak? Że taka herbatka, tutaj takie ładne jakby stoliczki, przystrojenia. No, klimacik jest tutaj. Przed toaletą jest taki, no można powiedzieć, żart. Dla nich to pewnie nie jest żart. Kto zna angielski, to zrozumie. Ja zwróciłam tutaj uwagę, tak dla żartów panom i panowie wszyscy się zbiegli, patrzą o co chodzi. No i teraz obserwują i niemiłe spojrzenia na mnie są, więc no nie wiem, chyba nie powinno No bo mówić w tego tym, w głośno. tym kraju to jest... Ale no jak to, no kobiety zawsze mają rację. O, to jest dyskryminacja dopiero. Krótki instruktaż, jak to zakładać. O, dość mocno zawiązał. Aha, o kurde. No, już mnie głowa boli. Ale ładnie. Tak? Mhm. Aha. Super wyglądasz. Pasujesz tutaj. Samemu na pewno tak nie zawiążę. A rafatki założone, informacje wszystkie dostaliśmy. Jedziemy najpierw 20 minut buggy, później do wioski Beduinów, później Nie, wrócimy tutaj.
Tak? Mi się wydaje, że wrócimy na kłady i dopiero kładami pojedziemy 20 Kłady. km. No, także plan przed nami spory na dzisiaj, później jakiś barbecue, herbatka, no i na koniec wracamy do hotelu. Zobaczcie, ile kładów tutaj mają, ale my jeszcze nie wsiadamy w te kłady. My przesiadamy się w te samochodziki, które widzicie. No bo ktoś skończył, musieliśmy chwilę poczekać i teraz czas na nas. Będziemy jechać jakieś 20 minut, 15-20. Zgadza się. Gotowy? No ja tak, a ty? Yes! Wsiadamy do naszego wozu. Dobra, Mari pierwsza za kierownicą, później się zmienimy. Dasz pojeździć? Zobaczymy! Kolega skręcił tam te kabelki, auto odpaliło, jedziemy Mari! Ja wiem, że to był dobry pomysł, nie za kierownicą. Ale przygazowała! Zmiana kierowców, Mari teraz się przesiada. Dobra, trzeba trzymać hamulec, bo on odjeżdża. O, dobra, jest, mam. Dobra, jest. Jak tam kierowco? Jedziemy! Dawaj do gazu i... Safety first, pamiętaj! Ale żeś dogazował, trzeba się trzymać! Skończyliśmy już jazdę, to trwało, ja wiem, po 10 minut w jedną stronę. Ale fajna zabawa. Szkoda, że tak wolno z przodu jechali, bo nie można było za bardzo gazować, ale świetne mimo wszystko przeżycie. Tak, przejechanie się, ale no to jak dla mnie też za mało adrenaliny. Trasa spokojna, jakieś tam małe górki tylko, ale nie można było poszaleć. Jakbyśmy poszaleli, w sensie mogli się rozpędzić, to fajnie, bo były takie spady, coś tam. Może teraz będzie kolejny lepszy. My już gotowi, dostaliśmy jeszcze takie kaski, żeby było bezpieczniej. No i zaraz ruszamy, też mamy instruktaż jak jeździć tym sprzętem. Ja jeszcze nigdy nie jeździłam. Zobaczymy. Ja się gdzieś tam przejechałem, a nie, jeździliśmy przecież Takim? Chyba nie. u naszego znajomego, Sławoborzu. Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. O, to była fajna zabawa wtedy, tak. pozdrawiamy. Także tak, wsiadamy i będziemy jechać teraz 20 km. Ostatnie zdjęcie Marii jeszcze przed ruszeniem. O, kolegę mamy fotografa. Wszystkim robi zdjęcia, pewnie będą sprzedawać to później. Chowamy mikrofony, bo one raczej nie będą nam potrzebne podczas jazdy i telefonem też raczej nie da rady nagrywać. Mamy krótką przerwę, teraz przewodnik nam powiedział, że do zdjęcia. Oni tu pstrykają zdjęć, filmów robią, też dużo czasu na to tracimy, bo oni to później sprzedają. Po krótkiej przerwie ruszamy dalej, Marii wraca, bo wcześniej ją tam do tyłu wysłali za karę. Ale już tak, zaraz tutaj Marii się bije. Dojechaliśmy już do wioski Beduinów. Coś mi się wydaje, że to będzie taka wioska udawana, że to raczej oni tutaj nie mieszkają, tak bym obstawiał. Zobaczymy. Ale jazda fajna była, tylko jakbyście się tutaj wybierali, to raczej nie białe rzeczy, nie wiem czy to No widać. bardzo dobry pomysł. Ja taka przygotowana właśnie przyjechałam. Marii, jakąś mąką się posypałaś. Także tak, bierzcie jakieś takie może gorsze rzeczy, może do zniszczenia. Ciemniejsze. Albo zróbcie tak ciemniejsze, albo zróbcie na koniec wyjazdu to po prostu, bo Paula przecież ma czarne rzeczy i też wszystko widać jak na białym. Jaki mały meczet tutaj postawiony. Czy tam jest wejście od przodu? Zaraz zobaczę, bo to ciekawe. To tak jakby nie było tego u góry księżyca, to można by było pomyśleć, że to kościół jest. No ale nie jest kościół, jest meczet. Wejście jest. Co tu są? Aha, są dywany, jest miejsce do modlenia się. Tam są jakieś książki. Tu jest ta niby wioska, a my teraz wchodzimy na górę, że jakiś widok będzie z góry. Tutaj też jakaś wieża postawiona. Sporo kładów teraz podjechało, ze 2 albo 3 ekipy. I tak to się musiało skończyć. Zawsze tutaj w Egipcie, jak są jakieś takie wycieczki wyjazdowe, no to zazwyczaj zabierają do jakiegoś sklepu. Raz są perfumy, raz są jakieś inne świecidełka. Tym razem też były jakieś bransoletki, jakąś herbatkę teraz chcę sprzedać. My to tylko zobaczyliśmy. Dobra, wychodzimy stąd, no bo wiadomo o co chodzi. Oni też chcą jeszcze zarobić trochę pieniędzy. Zresztą te produkty, które tutaj są, one zresztą nie wyglądają dobrze. Wyglądają jakieś stare takie. Zresztą to wszystko się kurzy. Nie wiem, czy to ktokolwiek to kupuje. Teraz nas kolega zaprasza na herbatkę. Tak po prostu przygotowana, trochę jak w Indiach. No dosłownie, jak w Indiach, tylko tutaj mają takie kubeczki normalne, a w Indiach to podają w takich glinianych. Zwykła czarna herbata. Ciekawe ile osób już z tego kubka dzisiaj piło. Wróciliśmy już na nasze kłady i powoli już wyjeżdżamy. Dojechaliśmy, ale gogle, zobaczcie. Muszę przetrzeć! O, od razu lepiej. Ojej, ja myślałam, że mi zaparowały po drodze.
chwilę patrzę, mówię, dobra, przetrę. Jak przetarłam, to od razu lepiej, drogę było ja widać. tak samo koszulką wziąłem. Ale fajnie, końcówka teraz Oj. tak zasuwacie, końcówka. Od początku jak już wracaliśmy, tak zasuwaliśmy, aż mnie ręka boli, ta co trzymałem gaz. Oj, no, ale emocje były naprawdę teraz super. Połowa drużyny w ogóle, także w sumie za Marcinem jeszcze chłopak jeden jechał, Tak. a reszta gdzieś została w tyle. Oni dopiero wracają, tak. my już jesteśmy jakiś czas. Ale super. A Marcina plecak tak wygląda. Pokaż chwilę i twoje plecy, weź go tak strzągnij. O, nie zeszło, ale... O, teraz widać. Na twoim też dobrze wygląda, twój zielony. Tak? Aha. Dawaj, przepój. I jeszcze do tego wszystkiego mamy jedzenie, kolację na koniec w formie bufetu. Tak sobie skomponowałem dzisiaj swój talerz. O, wszystko tu jest: sałatka, ogórek, ryż, jakieś ziemniaki w sosie, makaron, kurczak i kofta. A Marika ma bardzo podobnie. Bardzo podobnie, oprócz tego właśnie rydłu, a resztę mamy to samo. Smacznego robaczka. Także smacznego, bardzo dobrze to wygląda. Naprawdę jak za te pieniądze i tutaj to skomponowany jeszcze obiad, to Super. cena. Naprawdę fajnie. Na koniec jeszcze mamy pokaz. Pani tu nam ładnie tańczy. Jeszcze pokaz ogni. Wsiadamy już do naszego busa i wracamy do hotelu. Wróciliśmy do hotelu. Czas się troszkę ogarnąć z tego pyłu kurzu. Plecaki. Uwalone. To dopiero teraz widać w tym świetle. Mój tak samo. No. Czyli zabieranie plecaków to nie jest najlepszy pomysł. Nie. Tak. Jak macie... A zresztą tam były szafki, ja później widziałem, można było chyba sobie zostawić. Aha. A teraz idziemy się ogarnąć i lecimy na jakąś kolację. W sumie podjedliśmy tam trochę, ale jeszcze mamy z jakieś 1,5 godziny na kolację u nas, a nawet jak się nie wyrobimy na tą kolację, to jest taki snack bar i też dość spoko jedzenie dają. Jakieś pizze, hamburgery nawet, jakieś mięso też można zjeść, także spoko opcja. A idziemy zobaczyć, co mają u nas na kolację. Wczoraj byliśmy na kolacji? Byliśmy, ale my byliśmy wczoraj. W sumie kiepsko się czuliśmy. Dokładnie. Złapało nas jakieś tam przeziębienie i przeleżeliśmy szybko, poszliśmy i wróciliśmy do pokoju. Także dzisiaj zobaczymy, co naprawdę mają na tą kolację. Wypad nakłady był naprawdę świetnym pomysłem. Daliśmy $30 za osobę. Mieliśmy full pakiet, także dobrze się bawiliśmy. Naprawdę fajny czas. I z chęcią bym poszła jeszcze raz. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy za oglądanie, za lajkowanie, za komentarze i udostępnienia. Do następnego. Pa!